mówiłem o sobie, że tak powiem problem takiej odmienności kulturowej, to był mój świat i powiedzmy to znaczy w sposób naturalny traktowałem się jako Polak, ale to nigdy nie wiązało się z wyrzeczeniem się mojego żydostwa, dlatego że wiedziałem, skąd pochodzę, po pierwsze. Po drugie, mój ojciec był bardzo do tego przywiązany, więc to by było też w jakimś sensie zerwanie z nim, chęć wyrzeczenia się. Po drugie, również ze względu na poczucie godności, że to by było niegodne i w jakimś sensie również historyczny problem utożsamiania się z ofiarami. To znaczy, jak powiedziałem, ja nie znam bardzo dobrze historii Żydów, ale znam dobrze historię prześladowań Żydów w różnych okresach. I w jakimś sensie ja zawsze to przeżywałem. To znaczy dla mnie nie jest to obce wyłącznie z krzyżowcami, z masowym mordowaniem Żydów w czasie wypraw krzyżowych, czy w czasach Chmielnickiego. To znaczy w jakimś sensie to stanowi część mojej tożsamości, już nie mówiąc o II wojnie światowej. Z efektami paradoksalnymi, to znaczy mój w jakimś sensie ból wewnętrzny z tym związany powodował, że ja nigdy nie byłem w Oświęcimiu, ani w Majdanku, Treblince, nigdzie. Chodzenie pod pomnik getta warszawskiego, co należało do moich dziecinnych obowiązków, bo ojciec był tym właśnie oficjalnym Żydem, ja tego nie znosiłem, nie znosiłem chodzenia na akademię. Ale to z tego powodu, to znaczy dla mnie to było w jakimś sensie źródłem bólu, którego nieartykułowanym, ja o tym nie mówiłem, prawda? Ale to był na pewno mój problem. Także w tym też była niewątpliwie moja żydowskość, prawda? Chociaż równocześnie nie utożsamiałem się ani z kulturą, ani z życiem społecznym. Ono było mi obce. Ci Żydzi, których spotykałem u ojca w tym towarzystwie, czy gdzie indziej, oni byli kompletnie mi obcy. Bliscy byli mi ci Żydzi zasymilowani polscy, czy też ci Żydzi, których spotykałem w Francji, Anglii, w Stanach Zjednoczonych, czy gdzie indziej, bo z nimi po prostu miałem jakieś wspólne tematy, wspólne zainteresowania, poza tymi, które miałem z normalnymi Anglikami, Francuzami, Brytyjczykami, czy coś takiego. To był, można powiedzieć, mój świat. No, świat moich dzieci był zupełnie inny, prawda? No,